Dzisiaj będziemy robić loty nad Zamkiem Kliczków w drugi dzień jesieni. Dzień dobry, piesku. Mam nadzieję, że nie gryziesz. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Teraz tak, dylemat, czy wystartować tu i zrobić obczajkę, czy iść z walizą i szukać fajnego miejsca, ale myślę, że po prostu zrobię obczajkę. Pobudzę wszystkich, chociaż i tak już jest godzina dawno po śniadaniu. Tylko pytanie zawsze jest takie, jak w cieniu sprawdzić, jaki rodzaj NDK założyć. Wyżej jest jaśniej, no ale dobrze, no. Dam 32 dam, jest dosyć ostro. Odnośnie tej Niemczy, to zauważyłem, że ja to kręciłem 4K i przez to może być trochę gorsza jakość obrazu na zoomie, bo tutaj jest 5K, więc taka różnica jest możliwa. Dzień dobry, Zamku Kliczków. Strasznie jasno tu, nawet w moich okularach przeciwsłonecznych. Jezus Maria. Czemu Kliczków? Nie wiem, nie znam historii, to jest właśnie problem. W ogóle próbowałem się w miarę przygotować, ja ogólnie i tak tracę pamięć. I nawet jeżeli coś przeczytam, jak w szkole nie umiem odpowiadać po prostu. I do tego się w ogóle nie nadaje. Ale bardzo ciężko było znaleźć cokolwiek na YouTubie odnośnie historii tego zamku. Wydaje mi się, że pan zamkoholik umiałby powiedzieć dużo więcej. Tak się zastanawiałem, czy może nie zrobić z Tyberiuszem jakiegoś jednego odcinka, albo może jakiś projekt. Mógłbym po prostu dać zamiast 25 klatek dać 50 klatek i czas 1/100. No i możliwe, że byłoby rozwiązanie. Ale jednak chciałbym znowu zrobić sobie test samego siebie i wybrać NDK i polecieć hardkorowo na 25 klatkach, żeby nie mieć możliwości zwalniania filmu. 25 klatek, 1/50. 5K, proszę Państwa. Jedno, czego się dowiadujesz, będąc droniarzem, że chyba w Polsce nie ma aż tak wysokich drzew na 36 metrów. Dobra. Ale oglądałem tu film teraz jakiś czas temu. Jakiś tam ktoś latał. Nie pamiętam niestety pseudonimu. I uderzył w drzewo. Nie wiem, jak ściągnął tego drona. No ale pech. Są drzewa na 39 metrach, albo już się mylę. Dobra. Zoom na 2. Trochę boli mnie ta jakość i to zepsucie obrazka. I nie mogę się pogodzić z tym, że ta perspektywa, jak się ładnie zmienia, to traci na jakości. Bo kolorując film, widzę po prostu jakieś takie dziwne artefakty i boli mnie to strasznie i już mam ochotę zakończyć ten projekt. A to po koloryzacji? Nie no, już jak daję, wiesz, na montaż jak wchodzę, to już widzę, że po prostu jest gorsza jakość. Nawet na komputerze jak już sprawdzam plik, nie, to już mówię, kurde, ale bieda. Jednak właśnie najlepiej trzeba byłoby mieć po prostu no, drona z wymienną optyką, nie wiem, zawiesić na niego aparat i tak powinno być najlepiej. Te wieżyczki są naprawdę przepiękne. Jak będę podlatywać bliżej, to
myślę, że będę mocno uradowany. Już się nieraz nad tym zastanawiałem, jak to jest w tym prawie lotniczym, że drona trzeba mieć w zasięgu wzroku. I on jest naprawdę w zasięgu wzroku, no bo jest na wysokości 50 metrów. Tylko te drzewa wszystko zasłaniają. A poza tym jak patrzę w monitor, no to jak mam widzieć? Jedno oko tam, drugie tutaj. Nie wiem, czy oni w ogóle podają takie informacje. No nie wiem, jest to dla mnie mega bolesne po prostu, kurde, bo... Kurde, wiesz, kupujesz sobie drona, a to już jest mój z DJI-ów raz, dwa, może trzeci albo czwarty dron i za każdym razem z czegoś jestem niezadowolony. Nie wiem, czy to wynika z mojego charakteru, dosyć ciężkiego i wymagającego, ale no ten dron nie jest znowu tani, umówmy się. To już jest ten w wersji Cine, jak to się mówi, no więc na przybliżeniu powinien spełniać jakieś tam oczekiwania, albo może coś źle robię, no nie wiem. Jest szansa, że cały odcinek będzie nagrany z tego miejsca. Na pewno to będzie odcinek tylko dla wytrwałych. Rzecz. Zobaczcie, jak montuję gimbala dla mojego operatora. A teraz w tej chwili zobaczycie super ujęcia z gimbala. Do Kliczkowa przyjechałem trochę przeziębiony. W sumie to zbędna informacja. Skoro jest czas, to może powiem coś trochę mądrzejszego i jakże oczywistego. W życiu powinno robić się to, co się lubi i to, co sprawia przyjemność. Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość. Nieważne, czy wychodzi Ci to lepiej, czy gorzej. Ważne, że spełniasz się czymkolwiek to jest. Ja swoją drogę odnalazłem w zdjęciach i filmie ponad 20 lat temu. To była długa i ciężka podróż. Jakiś czas temu porzuciłem komercyjne zlecenia na rzecz prostych filmów, które sprawiają mi radość podczas realizacji. Teraz mogę spełniać się artystycznie już tylko dla siebie. Bory dolnośląskie, proszę Państwa. To i tak w ogóle dobrze się zdarzyło, że dzisiaj jest taka pogoda jaka jest, bo ma być chyba tam z 18 stopni jeszcze, nie pamiętam czy 18, czy 19, czy 16 jakkolwiek, ale nie pada deszcz. To jest tyle dobrego. No, właśnie czekałem cały tydzień, żeby gdzieś pojechać, coś zrobić i też tutaj powiedziałem, że będę chyba w zeszłym tygodniu już, nie pamiętam i tak deszcz miał spaść, no i czekasz, bo nic nie możesz się umówić tak naprawdę, no tym bardziej, że jeszcze jak jesteś na miejscu, to możesz wyjechać z domu raz, dwa, trzy, a tutaj jednak jest ponad chyba 150 km z Wrocławia, więc no tak łatwo to nie jest zorganizować. Byłem tutaj z rodziną, tak, i przyjechaliśmy podczas jakiegoś wypadu, byliśmy w Wiechlicach i przyjechaliśmy taką większą ekipką właśnie tutaj sobie pospacerować. Przejście, akurat nie było miejsca, bo to był sezon letni, wszyscy jedli, było pozajmowane wszystko, ale tak, byłem i było bardzo fajnie, przyjemnie. Tam z tyłu jest taki duży park, można się przejść, ale na razie jesteśmy chyba z przodu, a raczej na pewno.
wygląda cała obsługa, bo panie, nie wiem jak panowie, chodzą w takich zielonych mundurkach. No jest to fantastyczne, to jest w ogóle, wiesz, taki Hogwart, mógłbym to powiedzieć. No i to jest właśnie super. Poza tym w ogóle tak sobie wymyśliłem, i to też są jakieś takie tajniki, tylko chyba moje, nie wiem, nie znam się na innych, że zobacz, przykładowo, po co mam powielać ujęcia z normalnego Mavica na Instagrama, skoro mogę tym zrobić pionowe i całkowicie inne, jako na przykład, nie wiem, zapowiedź, albo po prostu, no, że jest, no nie, takie ujęcie, inne całkowicie. Czuję się, jakbym miał déjà vu, bo już tutaj byliśmy na samym początku i podobnie przygrzewało słońce. Tak samo oświetlało ten zamek. W ogóle, no, fajne jest, poza tym w ogóle, jak sprawdzałem na aplikacji, jak idzie słońce, to nie wiem, jak tam w lecie totalnie, no nie, jest, ale teraz wschód jest tam, no i zachód jest zaraz tutaj, czyli z tamtej strony z tyłu nie ma praktycznie słońca. Ciekawe, zastanawiałem się nad tym właśnie, czy zamek budują właśnie też, czy budowali w XII wieku specjalnie, wiesz, po to, żeby na przykład były okna od wschodu. No musieli chyba nad tym się zastanawiać, nie wiem. No, wydaje mi się, że tak. Myślę, że mogły to być czasem większe głowy niż teraz, chociaż cholera wie. No dobra. Chcesz sobie zobaczyć w środku tam? Nie, tu chyba nie będę już latać. Myślę, że jak będą chcieli kiedyś i się zgodzą, to po prostu przylecę tu dronem FPV i wtedy będę robić kółka. No. No dobra. No to mamy. Jak Ci się podobało?